Kenja no Mago. Anime ocenione na 6,62 przez około 343 tysiące osób. Anime ma 12 odcinków i było emitowane w okresie 10 kwiecień 2019 do 26 czerwca 2019. Producentami są Sotsu, Docomo Anime Store, ABC Animation oraz Kadokawa. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy ten isekai jakkolwiek się wyróżnia? Czy motyw głównego bohatera, który jest od początku niesamowicie silny, został dobrze wykorzystany? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Anime, które nie pamiętam jak poznałem, ale obstawiam, że TikTok i skróty z tego tworu. Nie wiedziałem w sumie czego się spodziewać, a ocena na MyAnimeList sugerowała, że będzie to raczej przeciętne anime. O czym w ogóle to jest? Kenja no Mago to anime opowiadające o pewnym chłopaczku, który doznał reinkarnacji w świecie czarodzieja Merlina, a nazywa się Shin Wolford. Jako dziecko został odnaleziony przy zniszczonym powozie i adoptowany przez Merlina oraz Melindę, dwójkę wielkich bohaterów. Nauczyli go podstaw magii, dzięki czemu już od małego potrafił czarować, a dzięki pomocy znajomemu szermierzowi nauczył się również walki mieczem. W efekcie, gdy ten był gotowy, by iść do szkoły magii, to od samego początku był potężny. Dodatkowo miał pewne wspomnienia z poprzedniego życia i dzięki wiedzy chociażby z chemii czy fizyki mógł tworzyć potężne zaklęcia, jak chociażby wybuch, który był na równi z wybuchem bomby atomowej, także chłopak był naprawdę silny i równie niebezpieczny w sumie. Od samego początku pojawiły się problemy, bo jeden z uczniów pochodzący ze szlachty miał problem do naszego bohatera, że nie okazuje mu szacunku, że szlachta jest lepsza od niego, ble, wywyższające się pierdolenie i tak dalej. Generalnie chłopaczek z bogatej rodziny, który ma wyjebane ego. Oczywiście szybko się okazało, że główny bohater wystarczy, że pstryknie by go pokonać i ten obsrał zbroję. Na pomoc przybył mu nauczyciel, który jak się okazało jest demonem. Albo półdemonem. Wykorzystał chłopaka dając mu moc i zamieniając go również w demona, ale nadal nie był on zbyt wielkim wyzwaniem dla Shina. Był on jednak zmuszony zabić ucznia, co nie było dla niego łatwym zadaniem. W końcu nigdy nie zabił człowieka. I fabuła w sumie kręci się wokół wojny między ludźmi, królestwami konkretnie, a demonami, które chcą stworzyć własne państwo i zniszczyć ludzkość. Choć nie każdego z demonów to interesowało. Dodatkowo mamy elementy komedii oraz romansu między naszym bohaterem a koleżanką z klasy, czyli Cicely von Claude. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Ogólnie to przyznam, że zarazem podobało mi się to anime ze względu chociażby na naszego bohatera, który dzięki wiedzy z fizyki czy chemii potrafi wykonywać naprawdę imponujące zaklęcia i dodatkowo ma ogromne zdolności magiczne, które wykorzystał chociażby do stworzenia zaklęcia, które pozwala mu tworzyć portale czy przejścia między miejscami, w których już był, co oszczędzało mu sporo drogi. Druga rzecz to więź między nim a Cicely. Była taka niewinna, urocza i miło się na to patrzyło, choć czasami miałem taką ochotę, żeby ktoś im powiedział: możecie się w końcu ze sobą pocałować? To, co mi się nie podobało, to, że to anime w sumie nie ma nic nadzwyczajnego. Jest w porządku, ogląda się to naprawdę przyjemnie, ale nie wyróżnia się wielce niczym. Mamy bohatera, który jest naprawdę potężny, ale motyw ten już wielokrotnie został wykorzystany. Motyw wojny między ludźmi a demonami jest według mnie dobrze napisany. Zwłaszcza, że ludzie, którzy zostali zamienieni w demony, zaczęły sprowadzać chaos i podbijać miasta, więc jest element okrucieństwa, który lubię w tego typu tworach, ale nie został on jakoś wielce wybitnie zrealizowany. Co mam na myśli? W sumie nie do końca wiem, ale po prostu nie byłem wielce pod wrażeniem. Może to też nie jest mój okres na komedię, bo kiedy chociażby główny bohater mówił, jak bardzo docenia pomoc ze strony przybranego dziadka Merlina, to starzec zaczął płakać jak dziecko i gadał jak takowe, co mi trochę przeszkadzało czy czułem zażenowanie. Wiadomo też, to są emocje i można się wzruszyć i być dumny z przybranego wnuczka, ale jakoś mnie to za serce nie chwyciło. Podoba mi się fakt, że główny bohater stanął przed ciężką decyzją, która polegała na zabiciu innego studenta, bo po prostu nie miał wyboru, bo nie jest znany sposób na odmienienie osoby z powrotem w człowieka. Chociaż jakoś długo się nad tym nie zastanawiał. Zrobił to z bólem, ale szybko zdecydował o zabiciu go. Całość jest naprawdę przyjemnym anime, które oferuje nam ciekawą fabułę, fajne postacie drugoplanowe i imponujące efekty magii, ale anime nie jest jakimś wielkim tworem, czy nie ma wielkich efektów wow, które by sprawiły, żebym mocniej się zaangażował w ten twór. Co nie znaczy, że jest on zły, jest on raczej przeciętny, łamany na dobry. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Fabuła jest przyjemna. Dobrze mi się oglądało, postacie były ciekawe i raz czy dwa się zaśmiałem albo uśmiechnąłem przy elementach komedii.
W sumie trochę jestem ciekaw, jak dalsza fabuła się rozwinie, choć nie wiem, czy anime będzie kontynuowane, bo od 2019 roku cisza audio. Klasycznie, nie zrobiło na mnie wrażenia i nie zwróciłem większej uwagi na aspekt audio. Kreska. Przyjemna kreska i ładnie się prezentowała. Podobały mi się zwłaszcza efekty magii, więc pod tym względem mi się naprawdę podobało. Podsumowując, Kenja no Mago to anime, które oceniłbym po prostu na dobre. Dobrze mi się to oglądało, przyjemnie, ale nie dostałem niczego wielkiego albo ambitnego. Jest to raczej takie lekkie anime mimo pewnych poważnych decyzji. Myślę, że mimo wszystko mogę wam polecić to anime, bo uważam, że jako takie anime drugoplanowe spełni się doskonale. Czy będzie drugi sezon? Tego nie wiem. To anime jest z 2019 roku i póki co nie widać nawet zapowiedzi, więc nie łudziłbym się, ale kto wie, może kiedyś. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!